Cześć! Jeśli masz problem z nogami do żabki, mianowicie ciężko jest się otworzyć w biodrach, bądź też to kopnięcie nie jest na tyle mocne, jakie mogłoby być w rzeczywistości, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału, gdzie pokażemy sobie 3 ćwiczenia na lądzie, które znacznie powinny wpłynąć na naszą pracę nogami do żabki właśnie w środowisku wodnym. Zapraszam na materiał. Dobre kopnięcie do żabki to dobra ruchomość w biodrach, dobre przywodziciele, odwodziciele i pachwiny. Więc wszystkie ćwiczenia, które sobie dzisiaj pokażemy, będą właśnie na te konkretne partie, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy. Pierwsze ćwiczenie, jakie sobie zrobimy, wykorzystamy do niego skrzynkę bądź jakieś podwyższenie. Ja wykorzystałem akurat skrzynię. Skrzynia na wysokości 40 cm. Nie jest jakoś mega wymagająca, ale w sam raz chyba do tego, co sobie teraz pokażemy. Ustawiamy sobie jedną nogę na skrzynce, drugą nogę mamy poza skrzynką. Ćwiczenie, które teraz robimy, polega na tym, że przy odpowiednim rozkroku, odpowiedni to będzie taki, gdzie w momencie zejścia na tą stronę będziemy czuli pachwinę nogi, która jest tutaj. Mamy ją ustawioną, naszą stopę, pod kątem 45 stopni. Tak by było dość ciężko to osiągnąć i bardziej byśmy czuli sobie pachwinę nogi, która jest z tyłu. Oczywiście też tak można, ale my dzisiaj ustawimy sobie stopę pod kątem 45 stopni. Schodzę sobie w dół jak najbardziej w tej pozycji i staram się poczuć mocno pachwinę nogi, którą akurat mam na skrzyni. Druga noga jest wyprostowana z tyłu. Im większy będzie rozkrok, tym bardziej tą pachwinę naszą powinniśmy poczuć. Również tutaj z boku czujemy sobie nasz kolec biodrowy, który aż by chciał wypaść, więc to już jest dla mnie na razie maks w tej pozycji. Trzymam chwilkę pozycję, odbijam do góry, chwilkę odpoczywam. Ręce z przodu, mogą być ręce na biodrach, ręce za głową. Ja mam z przodu, żeby troszkę bardziej stabilnie się poczuć w tej pozycji. Schodzę w dół, mocno sobie trzymam, oporuję i odbijam do góry. Innym wariantem tego samego ćwiczenia, jeśli oczywiście nie mamy skrzynki, możemy ustawić się w szerszym rozkroku, ręce dać też do przodu i zrobić bardzo szeroki przysiad w jak największym zakresie. Taki powiedzmy sobie przysiad sumo, jeszcze z tym batwingiem, czyli nasza miednica nam troszkę przysiądzie. Schodzę sobie do tej pozycji, staram się być w niej jak najgłębiej tylko mogę, jakbym chciał pupą dotknąć do ziemi. Siedzę, czuję z dwóch stron, czuję jak nasz ciężar ciała coraz bardziej nam pogłębia tą pozycję. Wstaję do góry, odpoczywam chwilkę. Jak jeszcze komuś jest mało, a chce to zrobić w troszkę mniejszym zakresie, również staramy się przysiąść dość głęboko. Ręce możemy sobie dać do środka i z tendencją, jakbyśmy chcieli sobie taką maszynę rozpychającą zrobić z naszych ramion, układamy sobie nasze łokcie na linii kolan, z przodu dłoń o dłoń i rozpycham jak najbardziej na zewnątrz. Rozpycham. Czuję, że już mi wystarczy. Wstaję, powtarzam. Ćwiczenie bardzo dobrze zwiększające nasz zakres ruchu, jeśli chodzi o kopnięcie w żabce i bardzo szybko dające efekty. Jeśli ktoś ma jakieś problemy ze stawem skokowym, bądź też bardzo ciężko mu jest tak przysiąść bez pomocy, śmiało możemy się czegoś zaczepić. Zapraszam za mną. Na przykład złapać się drabinki, dać komuś rękę, cokolwiek, żeby nam było łatwiej. Wtedy już na pewno nie będzie problemu z tym dużym zakresem. Ja tutaj mogę wykorzystać, złapię się do drabinki i przysiadam. I problemem już teraz dla mnie nie jest utrzymanie równowagi, tylko mogę się w 100% skupić nad tym, na czym chcę, czyli na tym, żeby jak najniżej przysiąść, jak najbardziej, żebyśmy poczuli nasze biodra i wstać. Następnym ćwiczeniem jest pozycja 90-90 pod jednym i pod drugim kolankiem. Dla niektórych samo siedzenie w tej pozycji może być wyzwaniem. Staramy się siedzieć tak, żeby i jedno, i drugie kolano dotykało nam do ziemi, żebyśmy się nie przewracali, nie musieli się podpierać, tylko ręce, żebyśmy mogli mieć w górze. Jeśli to już mamy opanowane,
kolejnym krokiem tego ćwiczenia może być przejście z tej pozycji, w której jesteśmy, do tej samej pozycji, tylko że z drugiej strony, bez pomocy rąk. Czyli jestem w tej pozycji, przerzucam, osią obrotu są moje pięty staram się nie ruszać i z drugiej strony łapię tą samą pozycję. Jeśli wymaga korekty, pomagam sobie troszkę, dociskam kolano, jeśli nie dotyka, znowu siedzę w tej samej pozycji. To jest wersja dla tych, powiedzmy, osób, które dopiero zaczynają przygodę z tym ćwiczeniem. Natomiast osoby, które już je znają, możemy je sobie jeszcze bardziej dorzucić troszkę pod górę, ponieważ nogę, którą mamy z tyłu, jeśli siedzę tak, tam jest mój przód, to jest moja noga z tyłu, staram się podnosić wysoko kolano, bez odrywania stopy, bez odrywania kolana nogi, która jest z przodu. Czyli w tej pozycji podnoszę jak najwyżej mogę, mobilizuję bioderka, wracam z powrotem. Podnoszę do góry, czuję, że już nie mogę, wracam z powrotem. Proponuję zrobić sobie 10 na jedną stronę, przerzucić się 10 na drugą stronę, nie robić tego tak, bo to troszkę się mija z celem. Pomalutku podnieść, czuję, że już nie mogę, przytrzymać, opuścić. I dla osób jeszcze bardziej zaawansowanych też zajmujemy się tą nogą, która jest z tyłu. Teraz ja tutaj siedzę, więc to jest mój tył. I staramy się w tej pozycji, w której ja jestem, z przyklejonym kolanem odrywać teraz tylko stopę. Tu może być jak największe wyzwanie, więc podnoszę, trzymam chwilkę. Na pewno będzie bolało, więc trzymam, opuszczam, wracam. Podnoszę, trzymam, wracam. Też proponuję 10 na jedną, na drugą stronę. Na pewno powinno pomóc. I ostatnie ćwiczenie, jakie sobie zrobimy, jest bardzo starym ćwiczeniem, bardzo często stosowanym. Ja jak byłem mały, to na mnie je stosowano i z tego co słyszałem, osoby, które 50 lat temu trenowały, również robiły to samo. Jest to siat żabkarski, tak zwany. Na czym on polega? Polega on na tym, że z normalnego siadu, powiedzmy takiego na kolanach, czyli takiego, w którym sobie siedzę, troszkę po japońsku, staram się jedyne co z tego siadu zmienić, to moje stopy ułożyć tak, jakbym miał płynąć żabką. Więc teraz powiedzmy, że stopy są tak jak do płynięcia kraulem, delfinem, grzbietem. Natomiast żeby się troszkę poprawić i zrobić siat żabkarski, muszę rozłożyć stopy na zewnątrz. Mogę zwiększyć troszkę odległość między kolanami i zawsze powinno być łatwiej. I w tej pozycji, w której teraz jesteśmy, oczywiście opierając sobie dłonie z przodu, tak żeby nam się nic nie stało, pomalutku w tym siadzie starać się przysiadać. Palce mocno zadarte mamy do góry. Już mogę trochę sobie odciążyć przód, zająć się tyłem i staram się jak najbardziej w tej pozycji usiąść pupą na materacu. Jeśli jest to problem, zatrzymać się w momencie, w którym już nie dajemy rady. Ja już dalej nie daję rady. Spionizować się, poprawić, lekko rozluźnić przez wypchnięcie bioder do przodu i znowu pomalutku zacząć przysiadać, zacząć od podparcia się z przodu. Jak czujemy, że ciężar ciała jest coraz bardziej z tyłu, przerzucić sobie rączki z tyłu i jak najniżej w tej pozycji postarać się po prostu przysiąść. Z tym problemem, z tym ćwiczeniem problemu nie mają dzieci. Przeważnie mogą tak siadać, oglądać telewizję, czytać książki, uczyć się. Im jesteśmy starsi, tym więcej mamy po prostu problemów związanych ze wszystkimi stawami. A tutaj konkretnie mówimy sobie o stawach biodrowych. Dlatego też jest to ważna rzecz, jeśli ktoś oczywiście pływa sobie żabką, żeby nad tymi elementami, które sobie dzisiaj powiedzieliśmy, o nich po prostu nie zapominać, ćwiczyć i na pewno nasza żabka w wodzie nam za to wszystko podziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy dotrwali do końca, że materiał był interesujący. Bardzo proszę o zostawienie subskrypcji, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Mam dość sporo wyświetleń, ale z tych wyświetleń dość mało osób to są te, które mnie subskrybują, więc mam nadzieję, że się to zmieni. Jeśli to obejrzałeś i nie subskrybujesz, bardzo proszę zostawić ten magiczny przycisk subskrypcji, polajkować, zostawić komentarz i ewentualnie w komentarzu zaproponować temat następnego odcinka. Na pewno, jeśli on będzie interesujący, za kilka tygodni pojawi się na kanale. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.